Jest 11 czerwiec. Witam w czwartej części prezentacji odmian arbuzów, które posadziłam prawie 3 tygodnie temu, a które były takimi lichutkimi sadzonkami, że głowa mała. Czy wszystkie przetrwały? A zobaczmy. Zapraszam na stanowisko numer 1. Oto jesteśmy. W tej części powiem, co jest posadzone na tym odcinku bez agrotkaniny. 25 maja zostało posadzone w 2 rzędach, bardzo gęsto, 30 sadzonek. W tym rzędzie i w tym. Otóż musicie wiedzieć, że 11 sadzonek nie przetrwało. One były okrywane agrowłókniną białą. Nie przetrwało. Wiem, że na pewno część z powodu mrówek, które mają tu swoje korytarze. To na 100%. Czyli jeszcze raz. Na tym odcinku od 25 do końca maja, bo na koniec maja ten rządek powstał, zostało posadzone 43 sadzonki. 11 ogólnie nie przetrwało. A co zostało? Chodźcie, zobaczcie. To jest piękna lantana Camara. Evita Fire. Mam tu 5 odmian. Na razie są malutkie. Rosną tu kwiaty, kanny, cynie. No i wiecie co jeszcze? Papryki. Ponieważ w miejsce po wypadniętych arbuzach posadziłam papryki oraz tu. Po środku przejścia. A co pani Frecia tutaj robi? Chodź, Freciu, pokażemy odmiany, które nam padły. Oto ono. Asashimi jako Shuga Eloi owalny, Śnieżok, Lelanau Sweet Glow, Tigry Mini, Białe Rozy, Winter King of Quen, Faerie, Świetłaczok, Gold in Gold, Niby Wilson. Część z tych odmian mam posadzonych w innych miejscach, ale mniejszość. A teraz zajrzyjmy do tego, co zostało. Aha, jeszcze przy okazji będę właśnie podsypywała mączką bazaltową. Troszeczkę tych minerałów donieść trzeba, dodać trzeba roślinkom. I do tej pory nie nawoziłam niczym sadzonek. Będę może jeszcze dziś wieczór, a jak nie, to od jutra. Wiecie czym? Gnojówką z pokrzywy w stężeniu 1 do 10. Czyli 1 część gnojówki, 10 części wody. Tu jest z mojego wysiewu M37. Już opis się zmył, ale ja jeszcze wiem, co jest napisane. Skóra jak u skalibark, lecz miąższ był żółty w pomarańczkę wpadający. Tu są 2 sadzoneczki. Muszę napisy już nowe też zrobić. Efekt działania niby już od 2 tygodni do 4 ma być tej mączki, że pokaże wigor i takie tam różne wzrost. Samo dobro. Teraz obok odmiana, a jeszcze co dodam, mówiłam w tych filmikach wcześniejszych, że gęste jest nasadzenie, owszem, bo będą na 1 owoc sadzonki zostawiane, może 2. A teraz Emelia lub Białe Rozy z zeszłorocznego zbioru. 27 kwietnia na rozsady były w tym roku nasionka siane, a w różnych terminach były siane. Od 5 kwietnia do 9 maja. Teraz deszcze kończą się, więc mogę już na mszycę opryskać, bo nawet na słonecznikach i w wielu innych miejscach na roślinkach jest mszyca, niestety. Ale deszcze padają kilka dni. Dziś już ostatni dzień. Można będzie działać. Jest tu też dalia, pod ogrodzeniem mieczyki, nagietki. Teraz tu bogatyrski. Z mrówkami sobie rady nie dajemy wszem i wobec, wszędzie. Jest mnóstwo otworów. Sypiemy proszkiem na mrówki różnych firm.
Niestety one wszędzie robią otwory. Wszędzie. Prawdopodobnie wiele sadzonek może nie przetrwać tego bardzo nierównego pojedynku. Tu jest znowu z mojego zbioru M4 szczepiony Charleston Gray z 30 września 2023 nasionka. Jakaś cynia, papryka, a obok Moro 138 numer nosi. Już bardzo szybko wsiąka w tą mokrą ziemię ten proszek. To dobrze, wiatr go nie rozwieje. Idziemy dalej. A te listewki to jest taka przyszła konstrukcja, jakby po przerzucenie na przykład pędu arbuzów, przewieszenie. Jak w poprzednich filmach była mrunia kotka, była podróbcia kotka, tak teraz przyszła Frecia, która wyspała się. Nasz koci kwiatuszek trzeci. Stara, zaprawiona strażniczka arbuzów. To z nią przygodę swą zaczynałam, a kolejne kotki dołączają. Chodzą tam, gdzie człowiek. Czyli było Muro, teraz jest Ikar, ale ten okrągły i ciemnozieloną skórę mający. Bo mam jeszcze z innego źródła odmianę o tej samej nazwie, też ciemnej skórze zielonej, ale podłużny kształt, owalny. Porównamy, jak będzie nam dane. Cześć, Frecia. Nie siadłaś na papryce przypadkiem? A w tym miejscu no, Sugar Eloy, który padł mi na samym początku, tam, gdzie Frecia teraz idzie. Mniej więcej tam był posadzony. Tam nie ma, nie istnieje już. Dobrze, że jest cośkolwiek tu. I nie pamiętam, czy w innej lokalizacji mam jeszcze tę odmianę. Żółty miąższ, owalny kształt, ciemnozielona skóra. Tak cienka, że szok. To lubię powtarzać. Bardzo słodka nawet skóra, której prawie nie ma. I odmiana jantarnej. Żółta skóra, czerwony miąższ. Ale żółta skóra, wiecie jaka? Smugi. Piękne. A słoneczniki zastanawiam się, czy będą wysokie, bo ja siewek bardzo dużo, a na pewno te wzdłuż ogrodzenia przesadzałam z pola, gdzie się wysiały. A tu już w kwiat idzie, więc nie mam pojęcia, jaka wysokość będzie. Czy to ozdobne? Tu na przykład jest siewka, samosiejka znaczy się, z rosnących tu słoneczników. I wiem, że to na pewno będzie ozdobne. Też już widać, że kwiat się szykuje, kapelusz. Trochę byłoby niedobrze, gdyby takie niskie pozostały słoneczniki. Liczę, że będą wyższe. Kolejna odmiana to 30B, podarok słońca. Również ma żółtą skórę. Tak jak nasze złotowolicy, bez wzorów, czerwony miąższ, ale ta odmiana jest znacznie mniej słodka niż złotowolicy. Za to w strukturze miąższu ta odmiana nie ma włókien. Już parę razy ją uprawiałam, a złotowolicy z kolei jest takie poprzecinane włóknami. Tu tego nie ma. Fajnie. Tam Danubiana. Nie wiem, czy przeżyje. Na razie żyje. Dobra nasza. Mam w innym miejscu na szczęście. I co jeszcze? Owoc Prima Orange, numer 209. Też bardzo dobry, słodki arbuziak. Wiele już nie zostało, więc spieszmy się. Numer 100. Kacho z chorwackiego sklepu Croatians Ed Store. Niewielkie owoce ma ta odmiana. Pomarańczowy miąższ i jest przepyszny. Obok, zobaczcie jaka tabliczka w piachu. Tak deszcze załatwiły. Jest Danubiana, czyli na pewno mam dwie. Przepyszne owoce. Skórka jak u Charleston Gray'a, ale to jest z małych owoców. Arbuziak, odmiana.
do 2 kg. Mega słodki, czerwony miąższ. Obok Emelia, też bardzo dobra, prawie biały miąższ, pyszny, słodki. Tu padło. Tu jeszcze myśli, złota jak korona. W trakcie tego przeglądu utrwalam sobie w głowie odmiany, które rosną tu, na tym stanowisku. Dobrze jest tak przeglądać, raz, że patrzeć, czy nie grasuje szkodnik, mszyca bodajże. To jest dla mnie na razie najgorsze. Kolejna odmiana, Cajo z chorwackiego sklepu Croatian Seed Store. Tu myśli szuka Eloy. Jeszcze korzenie się trzymają tam w gruncie. Pyszny. Charleston Grey. Można u nas w kraju kupić. Jest przepyszną odmianą. Bardzo dobrą, ale późną. Otome. Też bardzo dobry, o niewielkich rozmiarach owoców. Tu gąszcz ogóreczników na niebiesko kwitnących. A mam od tego sezonu również na biało kwitnące. Tylko malutkie siewki i tam w tamtej części posadzone. Nasiona z zagranicy przyjechały. Dobiegamy końca prezentacji. 242 Czarny Generał. To nowość. Ciemnozielona skóra, owalny kształt. M8 z mojego zbioru. Kremow Saskatchewan. Sugar Eloy. Ale o okrągłym owocu i mniej słodkim niż ten o podłużnym, a miąższ również żółty. I ostatni arbuz, Solny Cedar. Bardzo możliwe, że jest to podarok słońca, tylko pod nazwą inną. Oba nasiona, obie odmiany ze wschodniej granicy przyjechały. Spójrzcie, jakie nierównomierne kiełkowanie. Tu jest sadzonka, a tu dopiero kiełkuje druga. Życzę wszystkiego dobrego Państwu i zapraszam na kolejne filmy i na te, które publikuję teraz nagrywane ze 2 tygodnie temu. Będziecie mieli okazję teraz, by sobie porównać, jak było, jak sadziłam, jak jest teraz. No i dalszy rozwój, który nastąpi. To znowu w kolejnych relacjach wszystko. A Trecia czeka, bym wzięła i nawoziła zapewne. Chodźmy do niej. Taką małą aleją. Tu jest kanna striata posadzona. Późno się wybudziła. Liście ma w pasy. Tu obok Pretoria kanna. Obok fretusi. Też ma liście wzorzyste. Niedawno się wybudziła. Co, Frecia? Żegnamy się. Do widzenia. A ja kończę nawożenie. A nie. Musimy szybciutko w tym rzędzie, bo już mnie obowiązki wzywają. Kolejny Solny Cedar. Możliwe, że umrze. Tu jest z mojego M12 Sweet Korea. Z wysiewu, starł się napis sprzed kilku lat. 30A. Kolejny Solny Cedar. To od różnych producentów z różnych opakowań. Stąd literka A. Dopisek. Tu mamy z mojego wysiewu Run z 17 września roku, nie pamiętam, zbiór był, i M31. I co tu jest? Jak Skalibark skóra. Dobra, to już wiem. Czarny Generał. Kolejny 186 Gele Banan, żółty miąższ, w pasy skóra, owalny kształt, mega słodki, cieniutka skórka. Tu Baby Wilson wyleciał. Run z 4 września 2021 M25. To jest ostatni. Ostatnie nasiona. Już więcej nie mam nasion z tej daty. Kolejny arbuziak Sweet Korea z 14 września 2020.
No nie widzę, zmyło się, patrzcie. Mam na szczęście na nagraniach. Tu są kanny, Australia, Rosalinda, White Tiger, różowa, Niagara, wiele różnych z nasion w tym roku sianych mam kanny też. Sweet Korea, Mark, kolego, to było to od Ciebie. Aha, co miałam porównywać, ale chyba nie będzie dane, bo sadzonka chyba umarła. I ostatni, tam, to już też mam. I co, do widzenia i wszystkiego dobrego, jak zwykle życzę. Kwiatuszku, bo mnie arbuza zgnieciesz. Zapraszamy na filmiki, które były wrzucane i które będą. Te lantany mogą osiągnąć wielkość forsycji, które wiemy powszechnie, jak się rozrastają. Z tym, że lantany wykopujemy na zimę, przechowujemy jak pelargonię. Dużo jest odmian. W gospodarstwie ogrodniczym Zielińscy kupiłam. Tam jest paręnaście odmian. O, i deszcz pada. Zdążyłam prawie jeszcze nawieść.